freedom. We take the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms. Nie było mnie dzień zrobiliśmy sobie przerwę od robienia filmików. Co jakiś czas taki muszę mieć jakąś małą przerwę. Słuchajcie, dzisiaj chciałem ogólnie porozmawiać na temat tego, co się dzieje u mnie na Królestwie 1, 5 czy 4. Bo się dzieje dużo i jest dużo takich no, nieciekawych sytuacji. Niestety z bardzo stabilnego KD się podziało no, trochę niestabilne KD. Jest dużo problemów związanych z tym, jaka będzie przyszłość tego królestwa. Niby jest tutaj zmiana całej R5, połowy R4, są jakieś zmiany, lecz no nie wiem, czy te zmiany będą ok przyszłościowo. Ja z tym KD troszkę wiązałem, wiecie, większą przyszłość niż tam 1, 2, 3 KVK. Chciałem po prostu pograć dłużej, ale niestety jak chyba mam, od jakiegoś czasu mam jakiegoś pecha do królestw, gdzie tam zawsze wydawało się, że jest ok, się po prostu dzieje tak, że nie udaje się zdobyć albo tej gwiazdy, albo wygranej, bo w sumie gdyby tak zacząć, w sumie od kiedy powróciłem do gry, tak na poważnie wróciłem do gry, i zacząłem grać typowo tak już bardziej, no wróciłem do starego poziomu, którego grałem kiedyś, jeszcze przed 2.7.5.5 i na 2.7.5.5 gdzie byłem, no to w sumie możemy pomyśleć tak, no na królestwie, na którym było królestwo moim takim przejściowym, czyli 2.7.5.3, było to królestwo, już wam mówię, 2.7.5.3. Było to królestwo, gdzie no dla mnie było ok, było tam trochę wygodnie, lecz niestety było to KD, które troszeczkę miało różne tam swoje perypetie. Mieli też tam swoje różne problemy. No ale wiedziałem, że tam przejdę na jedno KVK, król mnie znał, bo ja tam grałem z nimi kiedyś, że grałem na nich KVK1, KVK2. No i jakby tak podsumowując, zacząć w sumie od tego, no to wtedy mieliśmy chyba jedną gwiazdę. Nie, wtedy byliśmy bez gwiazdy, bo oni teraz pozdobywali dwie. Mówić zresztą, że tu chyba zdobyli prawie dwie pod rząd. No i jak tutaj wygrałem, to też mieliśmy KV właśnie z 1, 5 czy 4, byliśmy jedną ekipą. Tutaj Adis był wtedy naszym królem. Teraz chyba też, bo oni tutaj rotują tym królem, z tego co pamiętam. No ale wracając ogólnie do tematu, to ja tutaj całą ekipę znałem. To była bardzo spoko ekipa. No ale graliśmy KVK z 1.5 czy 4 razem w kampie. No to jest to słynne KVK, o którym wam mówiłem, że nie udało się nam zdobyć gwiazdy. Dostaliśmy wygraną i ochłapę nagrody w postaci Autarch. Nie wiem, jak oni teraz akurat radzą, może zobaczymy tu akurat. No ale po prostu to był kolejny raz, kiedy wygrywam KVK, nie zdobywam Autarchy. Z tego względu, że no, były jakieś tam problemy związane z DKP i KP, o których wam wspominałem, kiedy robiliśmy filmik o Królestwie 1.5 czy 4. Znaczy 1.5.6.8, tam gdzie gra Omniarchi. Tutaj chyba jakoś, ja nie wiem, czy oni tutaj się dostali, która ta strona wygrała. Tu nie, tutaj wygląda, że jakby tak powiedzieć te trzy inne kadeki, jakby tutaj chyba oni tego nie wygrali, bo oni albo są w trakcie KVK, a przed właśnie Ziga, czyli oni tutaj sobie już powalczyli chyba. I jakoś się tutaj już dogadali. Tak, bo tutaj jakby ta lewa cała strona, ta góra, cały ten lewy wygrał bok z prawem. Tak to mniej więcej chyba wygląda, ale mogę się mylić, bo tak jest, wiecie, tak pokazane czasem, że... No ale nieważne, ogólnie pograłem tam, miałem fajne statystyki i niestety nie udało się zdobyć tej autarchy. Potem migrowałem na 3.0.90, KD, które tworzyłem. Zresztą też o nim pewnie pamiętacie, bo Snow nagrywał filmik też o nich, kiedy graliśmy KVK2 i KVK1. I jakby tak powiedzieć, no tam wiedziałem, że KD jest stabilne, ponieważ KD tworzyliśmy. No i było stabilne, KVK4 zagraliśmy, które niestety przegraliśmy dość mocno, no i wtedy zaczęły się problemy z królem i z królową. Pewnie słyszeliście o tej słynnej dramce związanych z Love Story, też o tym nagrywałem odcinek na temat 3.0.90. No i to królestwo pomalutku padało, KVK5 przegraliśmy dość mocno, znaczy przegraliśmy na DKP i KP, bo nie mieliśmy praktycznie walk w strefie 5.
dzięki byśmy, jakby tak powiedzieć, tymi, którzy stracili tą domenę. Czy stracili, mieli domenę przeciwko sobie. Niestety te domeny wtedy nas tak wyszczeliły. 3090 teraz jest CGD. Się totalnie tam porozpadało, są bez gwiazdy. No, jest praktycznie takie martwe KD. No ale tak niestety się podziało. Może w końcu sprzedadzą tak jak 8.9 i 9.2 zostało sprzedane. Może tutaj w końcu też to w końcu Roni albo Topku się zdecydują sprzedać, bo to jest naprawdę tutaj średnio. No i co? No i po 3.0.90 powstawała właśnie pytanie, gdzie migrować dalej. I wtedy było parę takich opcji fajnych, gdzie mogłem migrować, no ale stwierdziłem, że spróbujemy na 2.7.5.3. Królestwo, które zdobyło niedawno gwiazdę. Chłopaki tutaj wygrali. Przepraszam, 2.7, to mówię 2.7.3.2, wybaczcie, już mi się te cyfry mieszają. 2.7.3.2 wygrało swoją pierwszą gwiazdę, no i w tym momencie jak tam pograliśmy, byliśmy też bardzo bliscy wygrania. Tam poprzednie KVK na 3.0.90 to były oczywiście przegrane, a KVK 5 było wygrane, ale oczywiście bez jakichś znaczących autarch. Z tego względu, że 3.0.90 w tamtym okresie grałem KVK 5, czyli niestety nie Rada, tylko E4 danego sojuszu stwierdziła, że będą sobie tam nie wiem jak to nazwać, prowokować, wyzywać naszego głównego lidera z innego królestwa, 2728, Mambę, gdzie gość był naprawdę spoko. No i dali nam 4 autarchy na autarcie US, po prostu nam napluli. No ale się im nie dziwię za to, co oni robili. No i właśnie wtedy migrowałem na 2.7.3.2, bo tutaj miałem pewien taki plan na propos stworzenia fajnego KD, zresztą o tym też wiecie, dużo o tym się mówiło. Po pierwszym KVK, gdzie też byliśmy bardzo bliscy zdobycia wygranej, nie gwiazdy, no to chcieliśmy, jakby tak powiedzieć, chcieliśmy tutaj osiągnąć wygraną, niestety się nie udało. 1.5.6.8, które po raz kolejny mi tą, jakby tak powiedzieć, gwiazdę, można powiedzieć, zabrało, ale tam akurat było słusznie, bo wygrali bardzo ładnie. No to powiem wam, że już pomału zacząłem myśleć, co dalej, co robić, bo no chciałem bardziej rozwinąć to konto, chciałem przede wszystkim wygrywać KVK. No i chciałem iść na takie KD, które to będzie miało taką szansę. No i 1.5.3.4 widziałem jak grają, widziałem jak im tutaj idzie. Byli naprawdę fajnym, znaczy są dalej, mogę powiedzieć, że są fajnym KD. Naprawdę to fajnie wyglądało, KVK Last. Prawda jest taka, że gdyby nie to, że w pewnym momencie graliśmy na 3 kampy, znaczy 3 versus 2, no to KVK może by inaczej się potoczyło. Tam ogólnie na starcie mieliśmy te kwestie dobierania i tego, jak robimy sojusze, mieliśmy jakby tak troszeczkę pogmatwane, bo nasz wtedy 1.5.4, kto nie wie, chciało się zjednoczyć oczywiście z 1.9.0.3, czyli tam mieliśmy Lightning przepraszam, Deathbreaker z wodą, no i chcieliśmy się jakby połączyć z ziemią, żeby ziemia z nami była i nam i tak tam nic nie mogli u góry zrobić przez pewien okres, bo taki był plan, no ale że las nie lubiał, parę królestw nie lubiało, z lasu nie lubiało rusków z wiatru, czy tam chyba z 2, 5, 6, 3, mogłem się mylić, bo już nie pamiętam tych kadeków. Znaczy, no to z tego względu, że się nie lubieli, no to nie chcieli z nimi w ogóle być w kampie, no to dostaliśmy las, czyli graliśmy góra na dół. No, co się tam potem okazało, że trochę nam to odbiło się na KVK w postaci wygranej. No i to był kolejny raz, gdzie blisko się tam ocierałem o wygraną KVK. Zdobycie w końcu tej autarchy, rozwijanie coraz bardziej konta, no bo o tym chodzi. No i ostatecznie, no jak wiecie, przegraliśmy. No i w tym momencie szykowaliśmy się na KVK, gdzie mieliśmy w planach to, że dużo ludzi odejdzie na początku, tych takich większych Welli albo innych graczy, po prostu widzieliśmy tam parę kont odejdzie przed KVK, tym co teraz będziemy z 20 stycznia się zapisywać. Jeszcze nie wiem co, czy będą tajcy, czy to będzie burza manewrów, czy to będzie coś jeszcze innego, bo dopiero 20 mamy się dowiedzieć, co będzie jako trzecia opcja. Ponoć ma być do wybrania które z tych 3 tutaj, no ale nie wiem, czy które będzie po prostu tutaj dodane do tego zapisu 20 stycznia. Wstępnie rozmawialiśmy o tajcach głównie, wersji tej remastered. Ja już tajcy grałem, lubię tajcy. Fakt, że trochę z tej autarchy artefaktu jest mało,
No ale wiadomo, jest szansa, żeby fajny KVK zagrać. No i w międzyczasie, kiedy wiedzieliśmy, że zbijamy ten seed A niżej, nasz król stwierdził po nowym roku, że on musi sobie odpocząć od gry, musi na tą chwilę albo przyjść na taki, jak to nazwał, rezerwę, czy też powiedzmy na taki odpoczynek, wakacje, po prostu dostał bilet, no i na story go miał to przejąć, na story miał KD prowadzić, to miała być tylko zamiana takich, wiecie, 2 RP, które prowadziło KD. Niestety naraz na story stwierdził, że odchodzi, a z nim odeszło chyba tam, już wam powiem, raz, dwa, 3, 4, 5, nie, to jest Flux, raz, dwa, 3, 4, 5 osób i jeszcze tam 3 czy 4, które się nie żegnały. W tym Archera nie liczę, bo Syndicate miał odchodzić już wcześniej po KVK, bo też swoich limitów tam nie zrobił. Zresztą on miał w planie takiej, wiecie, zresztą mówił w swoich filmikach, że taki chce zrobić off duszy, żeby odpocząć od gry. No i jak widzicie, no wyszło jak wyszło. Niestety potem KVK nam dużo ludzi po prostu odchodziło. Z jednej strony się cieszyliśmy, no bo chcieliśmy zbić ten, to teraz nam odejdzie jeszcze więcej, więc ja w sumie powiem wam szczerze, nie wiem jak to KVK będzie wyglądać. Nie wiem ile my mamy samych graczy takich gotowych do poważnej gry. No bo ciężko jest powiedzieć, kto tam jest w tym momencie gotowy. Więc nie wiem. Na tą chwilę. Chciałbym, żeby to było coś fajnego, żebyśmy tam mogli naprawdę no coś ugrać na tym KVK, zdobyć tą autarchę. No i zastanawiam się co dalej, czy będę to na tym KD dalej, czy nie będę po prostu szukał czegoś innego i po prostu odejdę z królestwa tutaj. Czekajcie, czy to sobie tak ustawić? Nie, dobra, tam tak. Z królestwa 1, 5 czy 4 na nowe KD. Zagrałem po prostu las KVK i zobaczyłem co dalej. Zresztą już jestem w kontakcie z nowym królem. Tutaj też się pojawił nowy król. Nowy król, osoba, która była R4 po prostu przejęła to. Jest to bardzo spoko osoba i też jak Tony, fajnie się z nim dogadać. Lecz no po prostu wiecie, no zacząłem tak myśleć co dalej, co zrobić po prostu z moim kontem, co dalej, gdzie zagrać. Więc stwierdziłem, że zobaczymy jak to KVK wygląda i będę się zastanawiał w trakcie KVK co dalej. Ogólnie ja też bardzo byłem, wiecie, nastawiony na to, że będę miał surowców dużo, będę sobie po prostu tu dłużej siedział, to sobie nazbieram tych surowców, nie będę musiał się martwić co KVK, że mi tych surowców bo ja pamiętam, że 2 KVK mi wystarczyło na poprzednich KD, gdzie nawet jedno, na niektórych KD-kach nawet chyba 1, gdzie ja po prostu nawaliłem tych surowców i ja wiedziałem, że nie muszę, wiecie, tam nie wiadomo jak farmiłem sobie rubiny, bo ja byłem zawsze przygotowany, to chodziło tylko głównie speedy i rubiny sobie farmiłem. Tak było na 3.090 między innymi. No a w tym momencie po prostu nie wiem, no chciałem też tak tu zrobić, zagrzać sobie miejsce, no ale jak widzicie jestem znowu zmuszany. Za każdym razem będę musiał to poprawiać? Serio? Aha, dobra. Nie. Więc no jestem trochę smutny, że to tak nam nie wypaliło, bo naprawdę tu fajna ekipa jest i ludzie umieją grać w balu i można powiedzieć, że poczułem się troszeczkę jak za starych, dawnych czasów, kiedy ja grałem w innych kadekach i grałem w tym balu. Naprawdę fajnie mi się wtedy grało z ekipą całą. No tu mogę powiedzieć offen, że no duży żal, że ekipa się tak sypie. Przypuszczam, że kolejne KVK, jeżeli tam nie będzie jakiś tam na plus, no to 1, 5, 3, 4 w ogóle spadnie do seedu B. No coś tu przebąkiwali, że chcieliby być w seedzie B. Nie są daleko od jak robiliśmy ostatnio skan. No chyba, że dużo deadweightów jeszcze gdzieś tam mają, albo po prostu tych farm jest za dużo. Nie wiem, bo tego nie przegadywałem już w ogóle z królem. No ale samo to, no moja pomału przygoda na 1, 5 czy 4 się kończy. Tak obstawiam, że tak będzie. No i zobaczymy co dalej. Czy zostanę gdzieś tam w seedzie A, czy przejdę do seedu B. Bo też się ostatnio nad tym zastanawiałem, czy po prostu nie przejść do seedu B, nie pograć sobie gdzieś na jakimś zagranicznym, no też polskim KD. Popykać sobie po prostu w tym seedzie B. Zobaczyć jak to wygląda.
No i po prostu się tam przygotować na takie maksymalne KVK, bo ja tutaj po prostu, wiecie, byłem przygotowany na to, wiedziałem co będzie, jeżeli jest z technologią, wiedziałem co będzie z przyspieszeniem, wiedziałem co będzie z rubinami. Ja zawsze, wiecie, jak miałem to KVK, miałem takie stricte 50/50 ze względu na moją migrację i mały czas regeneracji, a tutaj po prostu wiedziałem, że to KVK, się nastawiałem, że no, jak to się mówi, nie chcę przekląć, ale po prostu, że przycisnę i będzie naprawdę fajnie. Niestety, no jest jak jest. No i no nic, pozostaje mi podczas tego KVK myśleć co dalej, jakie KD. Może akurat się wyjdzie tak, że trafię na jakieś KD, które mi naprawdę tak przekona i pójdę na darmową migrację. Może być tak, że pod koniec KVK zmigruję do jakiegoś królestwa, które no mam tam na oku, już miałem niektóre pytania, rozmowy i po prostu może nie zaskoczę wszystkich, ale po prostu zmigruję tam, gdzie będzie też mi może bardziej wygodnie ze względu na grę. Tak, bardzo chciałem zagrać Ligę Ozyrysa, coś pograć. Ja wiem, że nie mam konta, żeby walczyć, bo to w top 10, bo to trzeba mieć VIP 10 i naprawdę 5 bardzo mocnych marszy. No ale chciałem pograć po prostu na jakimś takim troszkę wyższym poziomie tą ligę. Lubię Arki Ozyrysa, dobrze o tym wiecie. Lubię Ligi Ozyrysa, lubię tego komentować. Więc jak tylko będzie taka jakaś okazja, no to na pewno też będę starał się komentować na żywo te ligi i walki. No i co mogę więcej powiedzieć? No, trzymajcie kciuki, bo zobaczymy co będzie dalej. Co będzie dalej tutaj z moim jakby tak, z moją podróżą w 1.5.3.4. Szkoda, że tak się skończyła. No i szkoda, że po raz kolejny no, nie mogę zagrzać sobie miejsca w 1 KD, a chciałbym bardzo. I chciałbym po prostu sobie grać swoje, przede wszystkim żeby KD było aktywne, żebym mógł rozwijać przez cały czas swoje konto, wiecie, do przodu. No ale po prostu no Leeds mi coś tego nie daje, nie? Tak mi jeden znajomy napisał, ty to powinieneś pójść na jakieś, tak kiedyś grać na Imperium, tam grać, tam przez cały czas coś się dzieje, tam nie odejdziesz szybko, tam zainwestujesz, zostaniesz i będziesz dłużej siedział w tym królestwie. No, jest to opcja, no ale mi się zdaje, że jeszcze nie mam konta, żeby na przykład iść do jakiegoś królestwa typu 1.093 albo 1.960 to chyba na pewno nie. No i pytanie też, wiecie, tam na pilotach się gra też, żeby utrzymywać się w jakichś kapekach i być w tych autarkach rozdawanych w danym królestwie. No i też, no tam wiecie, tam się gra na 2 sojusze, są różne ekipy. Pytanie, czy tam po prostu, czy dałbym radę grać znowu na imperiach i to jest, no, ja bardziej myślę już tak, wiecie, o tym, żeby wrócić sobie do starego kontentu, który miałem nagrywać z Patch of Exile, ale po prostu choroba i czas, który musiałem spędzić nie tylko ze mną, ale po prostu z dzieckiem, nie pozwolił na to, żebym mógł Patch of Exile dalej kontynuować, więc zastanawiam się po prostu, czy od nowego roku, znaczy w nowym roku i kiedy się pojawi nowy FC26, po wakacjach po prostu nie będziecie dostawać już takiego kontentu, który właśnie będzie nie tylko skupiał się na Rise of Kingdoms oczywiście, ale będzie też dużo więcej streamów i związanych takich kontentu z FC, bo tam mi się dobrze grało i zawsze, wiecie, to są paczki, więc tak się zastanawiam, czy to zrobimy, zobaczymy po prostu jak będzie czasowo, co wyjdzie, bo ten rok może być naprawdę ciekawy, zresztą podwójna robota też się jest jakby tak w obiegu. No i co? No chyba wszystko wam przekazałem. No 1.5.4 na tą chwilę jesteśmy. Postaramy się coś wykręcić. Postaramy się coś zrobić. Jak będzie przyszłościowo, no to pozostaje mi tylko was na bieżąco informować. Na tą chwilę po prostu no, muszę zobaczyć, co tutaj wykminimy. Więc nie zamykam się na polskie KD, nie zamykam się na zagraniczne KD. Po prostu będę chciał wybrać jak najlepiej i będę chciał po prostu pójść tam, gdzie też dane królestwo mnie po prostu będzie chciało, bo tutaj jak migrowałem, byłem już dogadany z 1.079, wiedziałem, że tam będę migrował. Na początku miałem migrować na darmowej migracji, tej tańszej, ale się nie udało, bo było za mało miejsc. Potem byłem już dogadany z Kanem, że tam migruję.
No ale Tony wyszedł z propozycją nie do odrzucenia, tym bardziej się znaliśmy dobrze, fajnie nam się grało. No i po prostu, wiecie, poszedłem do 1.5.4. Ale wtedy no, nikt nie przypuszczał, to on też nie przypuszczał, że nagle będzie musiał skończyć grę, więc no... Tak to wygląda. Taki z Rise of Kingdoms nie pierwszy raz przez 5-6 lat to mnie spotyka. Ja już widziałem, jak coś się początkiem roku zaczęło dziać, ja już miałem przeczucie, że coś będzie nie tak, więc... Tyle. Mam nadzieję, że już nie będę wam zanudzał, nie będę tego kontynuował. Robię sobie tutaj w tle, żebyście tutaj mieli taką na szybko, jak widzicie, Złote Królestwo. To jest taka moja odskocznia czasem po prostu, jak sobie pogrywam w te gierki, więc dzięki wielkie za lajki, suby, komentarze. To napędza kanał, też za donaty, bo wiem, że tam parę osób to ostatnio donatowało. To mi naprawdę fajnie napędza kanał, bo chce mi się po prostu to robić dla was. Czekajcie na nowe filmy. Mam nadzieję, że w wolnej chwili jeszcze, jak będę miał czas, to po prostu coś wam nagram dotyczących KVK1, KVK2, informacji, bo tam też się dużo dzieje i chyba trzeba byłoby parę tematów tutaj wrzucić i też po prostu zobaczyć, jak wygląda w ogóle dla nowych graczy KVK1 i KVK2, bo od moich dawnych czasów, kiedy grałem, dużo się zmieniało i pewnie też o tym słyszeliście, że no rok po prostu dla nowych graczy się zmienia, więc wypadało może by jakieś filmiki, kontenty z tego też porobić. Jeszcze raz do zobaczyska. Elo.